szkicownik skończony, dopiero co go skończyłam. To jest dla mnie dosyć specjalny szkicownik, dlatego że jest to mój pierwszy skończony szkicownik. Nie chcę się wierzyć, że tyle lat malowania, a ja tutaj pokazuję pierwszy szkicownik skończony, ale po prostu nie miałam tego nawyku, żeby szkice wykonywać w szkicowniku, a jak już wpadłam na to, że to jednak jest fajny pomysł, to się okazało, że tych szkicowników nagle zrobiło mi się mnóstwo rozpoczętych, żaden nieskończony, więc ostatnio postanowiłam dokończyć ten. Jest to też taki szkicownik dla mnie dosyć ważny, bo pokazuje moje zmagania się z samym pomysłem szkicowania. Tutaj są dosyć spore przerwy czasowe w tym szkicowniku, ale też pokazuje moje zmagania ze szkicownikiem jako narzędziem twórczym, a także z tym konkretnym szkicownikiem, z jego papierem i z materiałami, których tu używam, bo ja nie dość, że wyrabiałam sobie nawyk, jak szkicować w szkicowniku, to dodatkowo w tym samym czasie jeszcze postanowiłam przetestować różne materiały, różne narzędzia do szkicowania. O tym szkicowniku mogę Wam powiedzieć, że jest to Canson do akwareli. Gramatura prawdopodobnie 240 i właściwie nic więcej nie mogę na ten temat powiedzieć. Spirala, twarda okładka. Kupiłam go 6 lat temu, mniej więcej. Wtedy jeszcze nie wpadłam na ten dobry pomysł, żeby zapisywać sobie, co to dokładnie jest za szkicownik. Teraz zwykle zamieszczam takie informacje z tyłu na okładce, przyklejam albo zapisuję z tyłu. No niestety, tyle wiemy. Canson do akwareli. Pokażę Wam ten szkicownik i szkice w nim wykonane. To są szkice wykonane w plenerze albo wykonane tutaj w mojej pracowni, w różnych miejscach, z różnego powodu i zobaczycie też, w jaki sposób zmagałam się z tym szkicownikiem, z tym papierem, zmagałam się z narzędziami, których używałam, których nie znałam wcześniej. Także pod tym względem jest to taki troszeczkę eksperymentalny szkicownik. Ten szkicownik zaczęłam w 2017 roku, więc parę lat temu już. To był mój pierwszy szkicownik, taki prawdziwy po długim czasie. Wcześniej zwykle robiłam szkice po prostu na luźnych kartkach papieru. Wtedy akurat jechałam do Korei Południowej i postanowiłam, że spróbuję szkicować. To był mój pierwszy szkic wykonany w terenie wtedy, w tym szkicowniku. Zrobiłam go w świątyni buddyjskiej. Pamiętam dokładnie, te bambusy rosły za oknem naszego pokoju. Pojechałyśmy tam z koleżanką. Ta świątynia organizowała coś takiego, co nazywało się Temple Stay. Można było wykupić sobie pobyt w tej świątyni na 1 dzień. Myśmy ostatecznie spędziły tam 2 doby, dlatego że trafiłyśmy na koreańskie święta i się okazało, że nie bardzo mamy jak stamtąd wyjechać. Ciekawostką taką jest to, że w tej buddyjskiej świątyni w samym środku Korei Południowej niemalże połowę mnichów stanowili Polacy. To było zadziwiające doświadczenie. Jak jechałyśmy tam, to nie miałyśmy pojęcia, że tak będzie. I ciekawą rzeczą jest to, że zostając w tej świątyni, przebrałyśmy się w ich ubrania, uczestniczyłyśmy we wszystkich codziennych zajęciach od porannego wstawania, bodajże o 4 rano, poprzez wszelkie sprzątania, zamiatania i tak dalej. Pamiętam, że dostała nam się bura za to, że gadałyśmy ze sobą przy zamiataniu, a to nie o to chodziło. Że to było wtedy namalowane. Wtedy właśnie też kupiłam pierwszy raz Ecoline czarny i pędzel na wodę. Tutaj z kolei moje podejście do szkicowania gór. To było narysowane w centrum Seulu. Tu jest zbliżenie. To jest właśnie fantastyczne w Seulu, że właściwie w samym środku miasta nagle wyrastają góry czy wzgórza. Sporo jest tam szlaków, można chodzić po tych górach, więc właściwie jesteśmy w środku miasta i wchodzimy na górę, a jak schodzimy z góry, to dalej jesteśmy w środku miasta. Seul rozrastał się najwyraźniej wokół tych wzgórz i Koreańczycy bardzo lubią sobie na te wycieczki po swoich górach chodzić, więc jest to dosyć popularne. Tutaj właśnie przy schodzeniu z góry taki widoczek. I tutaj już mamy przeskok czasu, 4 lata do przodu, 21 rok. Pojechaliśmy wtedy z Robertem do Doliny Baryczy, to było jesienią, wtedy był przelot gęsi, jak widać gęsi są uwiecznione na tym szkicu, bardzo lubię ten szkic, to moje takie jedno z pierwszych podejść do akwareli.
Tutaj jakaś szybka notatka. Jak zobaczycie, w tym szkicowniku dużo szkiców jest zrobionych tak na szybko. Miała być jakaś informacja zapisana, z tego co pamiętam. Robiłam zdjęcie w tym miejscu i na zdjęciu nie wyszły takie kolory jak w rzeczywistości, więc zrobiłam sobie taką szybką notatkę, żeby te kolory uwiecznić. Zwłaszcza chodziło o ten różowy prześwitujący pomiędzy drzewami. Tutaj na obu stronach próbki kolorów. Mówię, tutaj się zmagałam z akwarelą pomału. Tutaj nieudana praca, przynajmniej taka, która mi się nie spodobała. Z drugiej strony próbki kredek Inktense, które wtedy sobie kupiłam. Zobaczycie, że jak mi się praca nie podobała, to bardzo często właśnie na drugiej stronie coś szkicowałam, ale tak zwykle szkicuję tylko z tej prawej strony, nie lubię przez tą spiralkę pracować. I ponieważ nie popryskałam niczym tych Inktense, one jak nie są rozcieńczone wodą, to potem dosyć mocno się odbijają na drugiej stronie. Tutaj dwa kolejne szkice. To był szkic, który zrobiłam jako taki wstępny szkic do obrazu pastelami malowanego. A tu z kolei następny wyjazd z Robertem. Tym razem byliśmy nad Wisłą. To jest Wisła tutaj. To było też, jakoś nie napisałam tej daty, ale bardzo często już ostatnio zwykle piszę i datę, i miejsce. To było rok temu, czyli 2022 rok. I tutaj taki malutki, szybki szkic akwarelą. Jak na mnie, to ta akwarela jest całkiem spoko. Tutaj widzimy akwarelę, która już nie jest spoko, to takie szybkie. To jest zabawny szkic, dlatego że został namalowany 12 lutego. Też wyciągnęłam Roberta w plener, żebyśmy sobie żebym ja sobie poszkicowała, a on mi dzielnie towarzyszył. Wymarzliśmy oboje, to jest przy ujściu Wisły, po drugiej stronie widać Mikoszewo. To jest Wisła, jakby nie było wiadomo. Paskudnie było, w sensie było wilgotno, było zimno, wiał wiatr. To taka nauczka dla mnie na przyszłość, że przy chłodnej i zimnej pogodzie i wilgotnej akwarele po prostu w ogóle nie chcą wysychać. Także tu wszystko się rozpływało. Dlatego zaczęłam potem też brać jednak pisaki z sobą, a nie akwarele, bo szybciej schną i nie ma problemu z nimi w takiej pogodzie. Tutaj jakieś wariacje na temat maków. Tu próbowałam coś innego zrobić z tym szkicownikiem, bo zrozumiałam, że nie dość, że ja jestem słaba z akwarelą, to jeszcze ten papier ze mną nie współpracuje. Postanowiłam wypróbować pisaki akwarelowe. Myślałam, że jeżeli one wyschną i wtedy pociągnę je pędzlem mokrym z wodą, ta woda je reaktywuje. Ale się okazało, że ten papier tak mocno wciąga ten pigment z pisaków, że one nie bardzo chciały tutaj się reaktywować. Trochę widać, że troszeczkę puszczały, ale nie. Najwyraźniej papier do tych pisaków akwarelowych, żeby potem one jeszcze puszczały kolor, musi być bardziej przeklejony czymś. Tu jeden z moich pierwszych szkiców, gdzie łączę różne media. To było szkicowane w domu. Postanowiłam najpierw poszkicować w domu, zanim pójdę w teren, żeby nie utrudniać sobie pracy. Kredki akwarelowe, a pod spodem była taka wstępna, prosta akwarelka. Tu z kolei próbowałam z samymi pisakami akwarelowymi, to taki też szybki szkic. Moje kolejne podejście do akwareli. I jak zobaczycie w tym momencie, kiedy to było w terenie malowane, kiedy robiłam szkic sobie jakimś cienkopisem i dawałam potem te akwarele dodatkowo, to jakoś to lepiej wychodzi. Natomiast w momencie, kiedy mam same akwarele, tutaj znowu łęk, to kolejny wyjazd już z tego roku, z maja. Same akwarele mi jakoś tak średnio wychodzą. Jestem za mało cierpliwa. To w ogóle kolory mi nie wyszły i tu postanowiłam po tym szkicu poddać się z akwarelą w tym szkicowniku w ogóle. I w tym momencie dobrze się stało, bo przerzuciłam się na szkicowanie właśnie tylko już w technice mieszanej, pisaki, kredki akwarelowe, Inktense i markery Posca. Tutaj też kontur zrobiony cienkopisem. Przyznam, że spodobało mi się to szkicowanie w taki sposób i zobaczycie, że tutaj dużo już szkiców potem jest w ten sposób wykonanych. To nie było malowane z natury, bo widać są palmy, więc to raczej nie u nas. Ten szkic powstał pod wpływem YouTube'a. Oglądałam jedną z ilustratorek, Krixis,
I ona cały szkicownik wypełniła pracami wykonanymi z rysowania z MapCrunch. MapCrunch to jest taka strona, która tak naprawdę pokazuje nam przypadkowe widoki ze Street View z Google. Naciskamy następny i się pojawia następny widok i następny. Czasami one się do niczego nie nadają, a czasami można sobie z nich fajnie poszkicować, jeżeli ktoś się nie chce ruszyć z domu i chce popróbować. Zwłaszcza szkicowanie takich miejsc, krajobrazów, klimatów, do których nie mamy dostępu, jeżeli nie wyjedziemy z kraju. Więc tutaj pierwszy z takich szkiców właśnie z MapCrunch zrobione. I tutaj następny. Próbowałam różnicować linię horyzontu na różnej wysokości. Tutaj doszłam do wniosku, jeżeli mniej troszeczkę tych materiałów używam, to mi się bardziej podobało. Ten taki średni szkic. Ten jest jeden z moich ulubionych. To wszystko cały czas MapCrunch. Tu mi się podobała prostota tego szkicu. Zauważyłam, że przez to, że mam ograniczone materiały do szkicowania, czyli nie mogę sobie za bardzo zmieszać zupełnie nowych kolorów, to zaczynam iść w troszeczkę taką lekką stylizację kolorystyczną. Przy niektórych też szkicach wtedy kolorystyka zaczyna być taka ciekawa. Tutaj podoba mi się zestawienie tych czerwonawych brązów z takim szarym granatem. To jeden z takich szkiców z MapCrunch, które bardzo lubię. O, a tutaj postanowiłam wypróbować coś nowego. Wzięłam moje bardzo stare i bardzo tanie i paskudne pastele suche i stwierdziłam, dobra, zrobię szkic pastelami i rozprowadzę je wodą. I się okazało, że te pastele nie bez powodu zostały odłożone przeze mnie już dawno temu, bo tak jak obrazy robiły brudne, tak i szkic też taki wyszedł. Także to jest taki eksperymentalny szkic. I tu z powrotem do tej samej techniki. Najpierw pisaki akwarelowe, potem kredki akwarelowe, a na koniec poska. To jeden ze szkiców, który bardzo lubię z tego szkicownika. Właśnie podoba mi się zestawienie tych kolorów, takich ciepłych, rudych pomarańczy, szaro-niebieskiego i zieleni. Tu kolejny MapCrunch, widzicie, sporo tego naszkicowałam, ale dzięki temu zaczęłam się pewniej czuć w tej technice. A tu z kolei rysunek z natury, dom zdrojowy w Sopocie. Byłyśmy w tym roku z koleżanką na wystawie Szkła Murano w Sopocie i jak już byłyśmy po obejrzeniu tej wystawy, to sobie siedziałyśmy tam niedaleko molo, wcinałyśmy coś dobrego, piłyśmy kawę i ja sobie naszkicowałam tak na szybciutko. Tu z kolei następna praca z terenu. Ten szkic znajduje się w moim filmiku dotyczącym szkicowania w lesie. To jest taki właśnie na koniec trzeci szkic w tym miejscu już zrobiony, tak na szybciutko, bardzo uproszczony. Tu kolejny szkic z filmiku. Ten szkic był robiony na podstawie zdjęcia wykonanego dronem. To jest też Łęk, to miejsce nad Wisłą, gdzie czasami jeździmy z Robertem. Tutaj MapCrunch, bo widać bardziej takie tropikalne klimaty, palmy. Jeden znowu z moich ulubionych, bardzo mi się podoba zestawienie. On troszeczkę taki ilustracyjny wyszedł. Podoba mi się zestawienie tych granatów z różnymi fioletami. Znowu MapCrunch. I te dwa ostatnie, które wykonałam dzisiaj. O, ten taki trochę jadowity wyszedł, a ten już taki spokojniejszy. Teraz, kiedy szkicownik już jest skończony, kiedy go przeglądam, pojawia mi się taka nowa myśl, nowe podejście do szkicownika i szkicowania, że oprócz tej praktyki artystycznej ten szkicownik stał się też takim zapisem troszeczkę mojego życia. Tutaj co prawda nie ma aż tak wielu szkiców wykonanych w terenie, ale jest ich wystarczająco dużo. Po to, żebym, kiedy przeglądam ten szkicownik, żebym miała takie odczucie, że jakiś kawałek mojego życia tutaj też został zapisany. I jeżeli zastanawiacie się, które z tych szkiców są dla mnie ważniejsze,
to powiem Wam, że różnie. Wagę mają dla mnie tutaj 3 rodzaje szkiców, dlatego że jak przeglądam ten szkicownik, to też chcę z niego jakieś wnioski wyciągnąć. I jakie szkice są dla mnie istotne? Po pierwsze, taka rzecz dosyć oczywista, te szkice, które dobrze wyszły, te, które mi się udały, te, które mi się podobają, czyli to jest ta taka jakby funkcja estetyczna i to nie ma znaczenia, gdzie one były namalowane, gdzie były stworzone. Chodzi o to, czy dobrze wyszły i czy jestem z nich zadowolona. Drugą taką grupą ważnych dla mnie szkiców tutaj są szkice, dzięki którym rozwiązałam jakiś problem. Ja je nazywam szkicami eksperymentalnymi, chociaż to troszeczkę przesadzone pojęcie. Chodzi o takie szkice, które nauczyły mnie czegoś nowego. Ja w tym szkicowniku uczyłam się tego nowego papieru, uczyłam się nowych narzędzi, nowego sposobu szkicowania, takiego sposobu, którego wcześniej nie stosowałam. Więc każdy szkic, który był dla mnie takim takim momentem, kiedy coś zrozumiałam, ma dla mnie tego typu wartość. To jest taka wartość, że czegoś się tak naprawdę dzięki temu szkicowi nauczyłam. Trzecią grupą szkiców, które dla mnie są tutaj ważne i wyjątkowe, to jest właśnie ta grupa szkiców wykonanych w terenie na różnych wyjściach, najczęściej z Robertem i z Majką. I jest to taka wyjątkowa grupa szkiców właśnie ze względu na to, że wykonałam je poza domem i że wiążą się z nimi jakieś wspomnienia i emocje. To jest właśnie ta najważniejsza grupa szkiców. I wcale właśnie nie z takiego artystycznego powodu, tylko właśnie z tego osobistego i takiego emocjonalnego. To jest ciekawe, mówiąc szczerze, nie spodziewałam się tego efektu i w ogóle nawet nie zastanawiałam się nad tym. Zaczęłam ten szkicownik po to, żeby wykonywać szkice, a nie po to, żeby budować sobie miejsce pełne wspomnień. A jednak tak właśnie wyszło. Cóż, do zobaczenia za tydzień. Shh.